Cześć. Zapewne niektórzy z Was pamiętają czasy, kiedy nasz tata lub dziadek podekscytowany jechał do Polmozbytu, żeby odebrać Fiata 125P Poloneza lub inny cud motoryzacji. I pierwsza czynność, którą musiał wykonać po zakupie, to był wyjazd do zaprzyjaźnionego warsztatu, gdzie wykonywano konserwację podwozia. Robiono to za pomocą mas bitumicznych, przepalonego oleju albo różnych domorosłych sposobów. Ostatnio odnosimy wrażenie, że powoli wracamy do tych czasów i dziś chcielibyśmy Wam opowiedzieć o konserwacji podwozia i o tym, dlaczego warto to zrobić. Znajdujemy się w Donuts Garage, warsztacie specjalizującym się w antykorozyjnym zabezpieczeniu samochodów. Jest z nami Bartek, właściciel i specjalista od antykorozji. Jesteśmy po wstępnej inspekcji auta. Auto jest świeże, warto wspomnieć, że to jest rocznik 24, przejechane 1900 km. Jak oceniasz zabezpieczenie fabryczne? Fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne, no niestety w nowych autach jest niewystarczające, 24-25 mikronów. Co za tym idzie, no wymaga się nałożenia po prostu kolejnej warstwy zabezpieczającej. To, z czym mierzy się podwozie podczas użytkowania, to właśnie zimą woda, sól, błoto pośniegowe. Niestety, jeżeli ta powłoka jest za cienka, no to taka podłoga zaczyna bardzo mocno się dewastować i co za tym idzie, no niestety pojawią się ogniska korozji, a z tym potem jest już trudniej zawalczyć. Opowiedz nam, co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim, żeby podejść do zabezpieczenia antykorozyjnego, powinniśmy zdemontować jak największą liczbę rzeczy, które będą nam utrudniały dostęp do trudnych właśnie miejsc. Co za tym idzie? Demontaż wydechu, demontaż osłon termicznych, które znajdują się nad wydechem, demontaż wszystkich osłon plastikowych, które znajdują się na płycie podłogowej, jak i również w nadkolach, tak aby odsłonić te miejsca i móc tam też wykonać konserwację. Tu w zasadzie mamy wszystko zdjęte i co robimy dalej? Kolejnym etapem będzie mycie całej płyty podłogowej, tak aby pozbyć się wszystkich zanieczyszczeń, które się nagromadziły podczas użytkowania auta. Podwozie mamy umyte, oczyszczone, dokładnie odtłuszczone i co ważne, osuszone. Woda została też wydmuchana dokładnie i osuszona w profilach zamkniętych, co jest bardzo ważne przy konserwacji. I co robimy dalej, Bartku? No, kolejnym etapem będzie maskowanie wszystkich elementów, które nie mają zostać pomalowane na podwoziu. Do maskowania używamy papieru i taśm maskujących Nowol. Dobrze sprawdza się też folia aluminiowa, szczególnie do maskowania skomplikowanych kształtów bądź drobnych elementów. Łby śrub, gwinty, nakrętki. To są takie rzeczy, które w przyszłości będą odkręcane i nie chcemy w ten sposób dokładać pracy osobie, która będzie musiała to w przyszłości wykonywać. Okay. Kolejnym etapem będzie opuszczenie auta i musimy je dokładnie zafoliować, szczelnie przede wszystkim, tak aby nie pokryć lakieru preparatem, którego będziemy używać. Dzisiaj użyjemy nowego produktu w linii Cobra, czyli wosku antykorozyjnego dwufunkcyjnego Cobra Wax ML. Przede wszystkim mamy tutaj doskonałą barierę antykorozyjną, która chroni nam zarówno podwozie, jak i profile zamknięte przed wpływem wszelkich szkodliwych czynników, na które jest narażone nasze podwozie w samochodzie. Co warto wspomnieć, ten wosk nie wysycha do końca. On pozostaje, tworzy taką żywą powłokę, pozostaje lekko elastyczny, lekko lepki, co też wpływa na jego bardzo dobre właściwości antykorozyjne. Aplikacja wosku została wykonana za pomocą specjalnego pistoletu do wosku. Daje nam to możliwość nanoszenia równomiernej powłoki i świetne możliwości dotarcia w trudno dostępne miejsca. Z powodzeniem można też wosk aplikować za pomocą standardowego pistoletu lakierniczego z dyszą 2–2,5 mm lub pistoletu Cobra Superior. Nie zalecamy aplikacji za pomocą standardowego pistoletu UBS ze względu na brak możliwości regulacji i brak możliwości kontroli równomierności pokrycia. Mamy zaaplikowaną już pierwszą warstwę wosku. Teraz musimy poczekać około 2 godzin na aplikację kolejnej. Wosk jest transparentny, tworzy taką przezroczystą powłokę. Widać wszystko, co dzieje się pod spodem, ale za chwilę Wam coś pokażemy.
Dzięki zastosowaniu wskaźnika UV w Cobra VAX jesteśmy w stanie skontrolować swoją pracę po nałożeniu warstwy i wygląda to mniej więcej tak. Dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie udało nam się nałożyć powłokę w odpowiedniej grubości, a gdzie należałoby jeszcze ją poprawić. Bardzo mocno ułatwia to pracę. Jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować stopień nałożenia powłoki. Czyli co, teraz 2 godziny, a później zabieramy się do dalszej roboty. Czas na przerwę. Tak jest. Dobrze, jesteśmy po aplikacji drugiej i finalnej warstwy wosku. Powiedz, Bartku, ile zeszło puszek na konserwację takiego przeciętnego kombiaka? Jeśli chodzi o ten gabaryt auta, to zużyliśmy 4 puszki preparatu na samą płytę podłogową, plus 1 puszka na wszystkie profile zamknięte. Kolejnym etapem będzie rozmaskowanie całego podwozia, jak i nadwozia i potem będziemy przystępować już do ponownego montażu wszystkich osłon. Czas schnięcia 2 warstw wosku to około 24 godziny w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Warto pamiętać o tym, że zapewnienie odpowiedniej wentylacji i przepływu powietrza wpływa pozytywnie na proces schnięcia. Konserwacja zrobiona, samochód jest gotowy, złożony na kołach. Dzięki bardzo za świetną robotę. Dziękuję. I co dalej? Widzimy się przed następną zimą na kontroli. Sprawdzimy sobie powłokę, jak się zachowała i ewentualnie podejmiemy jakieś kolejne kroki, ale nie planujemy tego. Jasne. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Sól drogowa, błoto, śnieg, zimowe warunki na drodze. Teraz mamy pewność, że nasze auto jest przeciwko temu zabezpieczone. Do zobaczenia!